Witam serdecznie w naszym studiu wspaniałą polską skrzypaczkę Agatę Szymczewską, która wygrała konkurs Wieniawskiego ile? 15 lat temu. Dzień 15 dobry. lat temu. Witamy serdecznie. Let me welcome to the studio, ladies and gentlemen, Agata Szymczewska, a fantastic Polish violinist who won the Wieniawski competition 15 years ago. Agata, no ten konkurs to jest zupełnie innego rodzaju doświadczenie. Prezentujesz skrzypce. W twoim przypadku są to skrzypce zrobione przez laureatów tego konkursu. Powiedz, jakiego rodzaju to jest doświadczenie dla ciebie? This experience, Agata, is going to be quite different than that competition because what you are going to do is to present violins which were made by the winners of our competition. Tell me, what kind of experience is that? No dla mnie przede wszystkim jest to ogromna frajda i z jednej strony też odpowiedzialność, ale i taki rodzaj ekscytacji, ponieważ przyjeżdżając do Poznania tak naprawdę do końca nie miałam pewności, co dostanę do ręki, a to już nie jest, to już nie są przesłuchania, tylko to już jest koncert laureatów, także zakładając, że jeśli któryś z tych instrumentów na przykład by mi nie pasował, to wyjść na koncert galowy z instrumentem, który no, nie spełnia oczekiwań w rękach grającego, powiem szczerze, że no, miałam troszeczkę obawy. Natomiast dzisiaj rano, ponieważ już jestem po próbie, wszystkie obawy czy wszystkie wątpliwości, które miałam z tym związane, zniknęły. Instrumenty są naprawdę wspaniałe i to ogromna przyjemność mieć je w rękach. To me, it is first of all a great joy. And you know, on the one hand, you feel quite a responsibility, on the other, a lot of excitement. I was coming here to Poznań and I really didn't know what's going to come into my hands. And you know, it's no auditioning, it's just the concert by the winning instruments. So I had to assume that I will play it and okay, what if the instrument doesn't fit? It's a gala and I'm going to a gala and if the instrument doesn't meet my expectations, then what? I had certain reservations until today in the morning. I rehearsed on the instrument and I must say that they are all fantastic. Any reservations or fears that I might have had are gone. The instruments are really superb and it's a pleasure to have them in my hand. Moim zdaniem jednak, żeby faktycznie poczuć się dobrze, to musi upłynąć trochę czasu, prawda, jeśli chodzi o kontakt z instrumentem. Ja to troszkę porównuję, nie wiem, do takiego oswojenia się z nowym samochodem, że ileś kilometrów trzeba przejechać, żeby faktycznie ten samochód poczuć. A jak to jest właśnie w przypadku takich skrzypiec? No wyobrażam sobie, że jeżeli na przykład tutaj pod aulą czekałoby na mnie nowysieńkie Porsche, to przejechałabym pewnie z 200-300 metrów i już by mi pasowało. Także Czyli podobnie tutaj ze skrzypcami? Dobry instrument od razu czuć w ręku. Co innego zbudować relacje z takim instrumentem i to rzeczywiście to trwa. Czasami to są nawet lata, bym powiedziała. Tego się nie robi w tygodniu, nawet nie miesiące. A czasami takiej relacji do samego końca nigdy nie udaje się zbudować, ponieważ instrument, no właśnie, może nie pasować, może nie do końca też lubić tego, kto na nim gra. Instrumenty naprawdę dla mnie to są żywe organizmy i one wyczuwają grających, wyczuwają ludzi. Natomiast te instrumenty, które miałam w ręku dzisiaj rano, to naprawdę taki zestaw typu Porsche, Maserati i... Wow, no to bardzo wysoko tak, oceniasz. Bardzo, bardzo wysoko jakby ze względu na taką łatwość wydobycia dźwięku. Inna kwestia, jaki ten dźwięk jest, czy on do końca mi pasuje, ale to już jest bardziej kwestia gustu i smaku. Natomiast w graniu instrumenty są świetne. Ale chciałabyś mieć jeden z takich instrumentów? Może? I believe that you need simply to feel good when you have an instrument in your hand, and if it is fine, then you do. Well, it's a bit like getting used to a new car. Well, you need to cover a certain amount of kilometers to feel it. Is it the same with a violin? Well, if you put a new Porsche here in front of this building, after 200 or 300 meters, I would find that it really suits me. Well, with a violin, you feel it in your hand immediately, and these ones fit the hand perfectly.
You know, with an instrument, it's a different thing about feeling it and then working with it or being with it. It takes years. No, it's not months, it's not weeks, it's years to build a relation with a instrument because you need to build it. You know, an instrument may really not fit the instrumentalist playing it, and an instrument may simply not like or enjoy the one who plays it because they are living organisms and they can really feel people. So the ones that I was offered are really Porsche or Maserati quality. Oh, that's really setting a very high standard. Oh yes, they are, because they are very easy to bring the sound out. Whether this is the kind of sound that suits me is a different thing, but yes, they're very easy to bring the sound out. Oh, would you like to have one? Maybe. Powiedz, czy miałaś budowane skrzypce na zamówienie dla siebie? Nie, nigdy nie miałam, nawet chyba nigdy nie wpadłam na taki pomysł. Mam jeden smyczek autorstwa jednego z jurorów konkursu, Marcina Krupy. Smyczek, który rzeczywiście był na zamówienie, był kopią jednego ze smyczków, którymi gram na co dzień, a potrzebowałam go na wyjazd na tournée koncertowe do Stanów, a ponieważ nie mogłam zabrać swojego smyczka, który miał w składzie przy żabce kość słoniową i dużo różnych takich elementów, które są chronione prawem, w związku z czym ten smyczek nie mógł przekroczyć granicy. Marcin zbudował mi taki smyczek zastępczy, fantastyczny. Well, have you ever had a violin made especially for you, custom tailored? Well, that idea didn't even come to my mind. No, I've never had one, but I have one bow to play my violin, even made by a member of the jury, Marcin Krupa. You know, it's a copy of a bow I usually use to play. I was going on a US tour and I simply couldn't take my original one with me. You know, next to the frog there is a bit of ivory and some other materials which are covered by the convention and they can't travel. So Marcin made a very nice replacement. Czego najbardziej poszukujesz w skrzypcach w momencie, kiedy właśnie pragniesz zdobyć dla siebie instrument? Powiem bardzo przewrotnie, ale z mojego doświadczenia skrzypce poszukiwały mnie. I jakoś pod wpływem trochę szczęścia, trochę zrządzenia losu, trochę przypadku, trochę też takiej świadomej mojej pracy, świadomego zabiegania o to, żeby te naprawdę najlepsze instrumenty w ręku mieć. Przez ostatnie kilkanaście lat trafiało w moje ręce trafiały znakomite instrumenty, ale to jest nieprawda, że ja te instrumenty wybierałam. Po prostu one trafiały w moje ręce. Tak trafił Stradivarius, na którym grałam przez 9 lat. Był to instrument, który dostałam z fundacji w Niemczech, w Hamburgu. Bez możliwości ani go spróbowania, ani przetestowania. Po prostu dostałam do ręki wieczorem i go zabrałam do domu następnego dnia. Trudno nie skorzystać z takiej oferty. Dokładnie. I bardzo podobnie trafił w moje ręce instrument Niccolò Galliano, na którym teraz gram. To instrument pożyczony od Anny Sophie Mutter, która uratowała mnie w momencie, kiedy fundacja zażyczyła sobie swojego Stradivariusa z powrotem w Niemczech. Więc też Anne Sophie nie miała całej szafy instrumentów, z których mogłam wybierać. Miała ten jeden Galliano, na którym grała jako bardzo młoda skrzypaczka. Idealnie przypasował. Podała mi do ręki, powiedziała zagraj. Zagrałam kilka dźwięków i świetnie ci pasuje, zabieraj. A czy taki Stradivarius mógłby komuś nie przypasować, jak Tak. uważasz? I z czego to by mogło wynikać? Jest coś takiego, że niektóre instrumenty w ręku po prostu ich się nie czuje. To może być kwestia trochę za grubej czy za wąskiej szyjki, zbyt dużego korpusu, zbyt wielkiej wagi. Czasami nawet kolor. Po prostu miałam w ręku jedne nie źle brzmiące skrzypce, ale o tak ohydnym kolorze, że w życiu po prostu nie przyzwyczaiłabym się do tego, żebym miała codziennie na ten kolor skrzypiec patrzeć. To kwestie estetyczne, natomiast walory brzmieniowe, skrzypce powinny brzmieć jak nasz
wewnętrzny głos. Ciężko to opisać, czym jest ten grającego wewnętrzny głos, ale każdy, kto gra na instrumencie i kto zadał sobie kiedykolwiek takie pytanie, jakim głosem mówię, jakim głosem chcę do ludzi też przemawiać, co mam do powiedzenia, jak chcę im to pokazać, będzie wiedział przy szukaniu, czy to jest ten głos, ten jego głos, czy czyjś inny głos, który akurat chwilowo jest na wypożyczeniu. What is it that you seek in a violin? Is there something that you really desire in a violin that you're looking for? Well, I'll start from the other end. My experience has taught me that it's not that it is not me looking for the violins. These are the violins seeking me. Perhaps that's been luck, or perhaps a particular fickle of the fate, or maybe a coincidence, but there's been also quite a lot of very conscious effort on my behalf to have in the hand finally the best possible instruments. And I must say that in the over 10 years in the past, I've had some of the best. And it's not that I was choosing them on purpose, no. One day, Stradivarius simply fell into my hands. It came from a German foundation from Hamburg, and one evening they told me, okay, we have an instrument for you, and they handed it to me. I took it home and I played it the next day. That was a fantastic instrument, and I had it for 9 years, but then one day it turned out that the foundation wanted their Stradivarius back. And I was lucky because Anne-Sophie Mutter gave me her Niccolò Galliano, which she played when she was very young. And Anne-Sophie Mutter saved me. She doesn't have a whole rack of instruments where she lives, but she had one Galliano, and she just gave it to me and said, okay, try to play. So I did, and she said, oh, it suits you perfectly. So I took it and, well, I played and I do play it. Is it possible that a violin won't fit you? Oh, yes, of course. Okay, what is the reason for something like that? Well, it's, some kind of individual approach of the player. You can find, for example, that the fretboard or the neck is too narrow or too wide, or perhaps the body is too big. Sometimes it's the weight. Just believe me, but it can even be the color. There was a color once of an instrument I was offered that was so abhorrent that I decided that I can't play such an abomination. So I never did. And I must tell you that these are the aesthetic things, but there's something that's perhaps more important, namely the sound of the violin. It has to play together, it has to harmonize with your inner sound, and the whole thing is kind of hard to describe, but if you have even once played, you know that you want to have a voice. And then there is this voice which you are playing, and you ask yourself whether this is really the voice that you want to speak. Is it my voice, or is it something that I don't really want to use? To na jakich instrumentach aktualnie grasz? W tym momencie w futerale mieszka Niccolò Galliano od Anne-Sophie Mutter. I czy na przykład poszukujesz teraz też jakiegoś dodatkowego instrumentu, czy jak to wygląda? Oczywiście, szukam instrumentu. Albo instrument szuka ciebie, o czym ty jeszcze nie wiesz. Albo, kto wie, właśnie może jakiś instrument mnie dzisiaj wieczorem odnajdzie. I szukam, ponieważ też w dobie bardzo szybko zmieniającego się świata i coraz to większych, teraz takie popularne słowo, obostrzeń, ale dla nas skrzypków te obostrzenia w podróżowaniu istniały już od wielu, wielu lat. Coraz trudniej przewozi się instrumenty zabytkowe poza granicę
Unii Europejskiej, jeżeli teraz akurat rezydujemy wszyscy w Unii Europejskiej, każdorazowy wyjazd wiąże się z ogromną ilością biurokracji i dokumentów, które trzeba zadeklarować na lotnisku. To są dodatkowe godziny, czasami stres, ponieważ nie zawsze wszystko idzie zgodnie z pomyślunkiem. I instrument współczesny jest naprawdę świetnym rozwiązaniem, ponieważ czasami są takie koncerty, które nie wymagają, czy nie jest potrzebne to, żeby zabierać the best of the best, co akurat w domu dany skrzypek czy skrzypaczka posiada. Natomiast bardzo dobry, współczesny instrument, który po prostu pakujemy do futerału i nikt nas nie pyta na granicy, z czego jest zrobiony, w którym roku, czy to jest zabytek, czy ten instrument potrzebuje dokumentów. To jest ogromny luksus. I też nie ukrywam, że Niccolo Galliano w najbliższym czasie będzie potrzebował takiej gruntownej renowacji. Lutnik powiedział, około 2-3 miesięcy potrzebuje, żeby go otworzyć. Tam parę rzeczy trzeba... Ten Sophie Mutter. Tak, parę rzeczy trzeba tam zweryfikować, więc przez te 2-3 miesiące chociażby znowu rodzi się pytanie, to na czym ja będę grała. Także tak, czekam, szukam skrzypiec i jestem również otwarta, jeżeli jakieś skrzypce mnie słyszą, to zapraszam. To tak, Agata zaprasza i być może będzie jeździła po całym świecie właśnie z tym instrumentem i go rozsławiała. So, what are the instruments that you play currently? Well, there is the Galliano from Sophie Mutter waiting for me in its box. Okay, is there perhaps an instrument that is seeking you? Oh, of course, there must be one like that. I'm actually looking for one, and perhaps one will find me here tonight. You know, it goes like this. I go around the world and things are changing, especially now with all those stringencies. Traveling is not that easy for us who are accompanied by an ancient instrument with us. It is very hard to take out or export anything that's historic out of the EU, as we're all resident here within the borders of the EU. There's plenty of red tape each time I travel abroad. And you have to declare all those things, and it takes time. And there's also plenty of stress about it, because you need to have a lot of papers, and sometimes what they make you do is absolutely against any common sense. So I really hope for a contemporary instrument to perhaps find me. You know, you don't always have to take the best of the best abroad, because there are some concerts to which you can take a very good contemporary instrument. Well, you know, then it saves you all those questions at the airports, like what is it made of, what year it was made in, and all those dogs. And it is really a luxury not to have to be asked all those questions. And, you know, my Niccolo Galliano is soon going to get a thorough overhaul. And our violin maker told me that it's going to take at least 2 or 3 months. You mean the one from Sophie Mutter? Yes, precisely that one. So a question arises, what I'm going to play for those 2 or 3 months, and what is going to be there. And perhaps, yes, there's going to be one waiting here. So hello, violin, here I come. And I hope that you are really going to make that instrument which you choose, or which chooses you, famous. W takim razie, Agato, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i życzę, żeby jak najszybciej ten instrument po prostu odnalazł Ciebie i żebyście razem jeździli po świecie. Bardzo, bardzo dziękuję, a ja trzymam kciuki za wszystkich wspaniałych lutników na całym świecie, ponieważ jesteście nam potrzebni i potrzebujemy tych wspaniałych instrumentów. Te stare nam się już nie będą rozmnażały, ale jest coraz więcej wspaniałych muzyków, coraz więcej wspaniałych artystów, którzy naprawdę oddadzą ostatnie oszczędności, jakie mają, za to, żeby rzeczywiście mieć w ręku wspaniały, współczesny instrument. Dziękuję bardzo. Thank you very much for that interview, and let me tell you, may an instrument find you.
Thank you very much. Fingers are crossed, and fingers crossed especially for all the fantastic makers of violins all over the world. Guys, we need you. You know, the old instruments may be fantastic, but they are not going to multiply. And there are a lot of fantastic artists all over the world waiting for your products. And may they also be fantastic. Thank you.